Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zabieramy Was w podróż na Nową Zelandię. Na Nowej Zelandii byliśmy 2 tygodnie, przemierzyliśmy południową wyspę campervanem, przejechaliśmy ponad 2000 km, a teraz przedstawimy Wam nasze wspomnienia. Dokładnie. I w ogóle pewnie każdemu z Was pojawia się pytanie, ale dlaczego Nowa Zelandia? Jak tam się w ogóle dostaliśmy? A więc na początku chcielibyśmy Wam wspomnieć, że jesteśmy na programie Work and Holiday, o którym być może też nakręcimy vloga, byście mogli się bardziej zaznajomić z tym programem. Ale będąc w Sydney, bardzo blisko mieliśmy do Nowej Zelandii, więc szkoda byłoby nie skorzystać. Tym bardziej, że ten kraj tak wiele oferuje. Jest tak piękny, zielony, naturalny, masa parków narodowych i wodospadów, jezior, coś co naprawdę ciężko taką naturę znaleźć na co dzień. No właśnie, więc może zacznijmy od samego początku. Najpierw z Sydney Poleciliśmy do Christchurch, jest to drugie największe miasto Nowej Zelandii i największe na południowej wyspie. Tam w Christchurch, niedaleko lotniska, wynajęliśmy nasz campervan. O campervanie nie będziemy teraz tutaj za dużo mówić, możecie sobie obejrzeć nasz drugi film. Nakręciliśmy go podczas naszej podróży, dosyć spontanicznie, może mało profesjonalnie, ale wszystkie najważniejsze informacje tam znajdziecie. Tak, no i w samym Christchurch zbyt dużo tak naprawdę nie zwiedziliśmy. Odebraliśmy auto, zrobiliśmy zakupy, żeby przygotować się na naszą trasę, ponieważ mieliśmy świadomość, że nie wszędzie znajdziemy sklepy. No i tak naprawdę ruszyliśmy w drogę. Pierwszą noc tak naprawdę spędziliśmy jeszcze nad brzegiem morza, gdzie faktycznie nocami było strasznie zimno, ale o tym też później. Rano piękne śniadanie zrobione z samego rana, przygotowane przez nas i zjedzone na brzegiem morza, a później ruszyliśmy w trasę Ruszyliśmy w trasę na zachód z Christchurch. Naszym pierwszym celem była tak w zasadzie wioska Arthur Pass Village. Miejsce to jest znane z niesamowitych rozmiarów i kształtów monolitów wapiennych umieszczonych na wzgórzu. Całość, ta konstrukcja, nazwijmy to, tych wszystkich skał przypomina zamek, dlatego stąd też wzięła się nazwa Castle Hill. Wokół tych monolitów można zrobić spacer około 40 minut do godziny. Naprawdę niektóre skały są niesamowite, różne kształty, rozmiary przypominające dinozaury, zwierzęta, ludzi, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, następnie z Castle Hill pojechaliśmy do Arthur Pass Village, gdzie znaleźliśmy postój kamperowy. $10 chyba płaciliśmy za nocleg, ponieważ czasami możecie znaleźć bezpłatne, czasami płatne. Mieliśmy dostęp do toalety, ugotowaliśmy oczywiście na świeżym powietrzu. No i tam poznaliśmy pierwszy raz bardzo popularnego ptaka, Kia. Kia, tak, jest to alpejska papuga, jedyna na świecie, koloru czarnego, zobaczcie też na zdjęciach. Co zabawne, nie jest płochliwa, bardzo często przylatuje do obozowiczów i podkrada im jedzenie. Rak również atakuje, z tego co słyszeliśmy, samochody, często odgryza anteny albo uszczelki w oknach, także uważajcie na tego kija. No, u nas na przykład jak gotowaliśmy na stoliku, rozłożyliśmy te kuchenki, to po prostu wszystko próbowała nam podejść, a to makaron, a to próbowała podejść do garka, więc ciekawe doświadczenie. Ja po całym dniu byłam bardzo zmęczona, więc przyznaję się, że zasnęłam. Jędrzej natomiast był zobaczyć też pobliski wodospad. Wodospad nazywa się Devil's Punch Tak. Waterfall. Jest dosyć duży spadek wody, bodajże 130 metrów. Także bardzo spektakularny wodospad. Trasa do niego nie jest wymagająca, co prawda jest dużo schodów, ale trasa jest ładnie przygotowana, dobrze zadbana. Każdemu polecam. No i następnie po nocce pojechaliśmy na Ponakaki, tak naprawdę w górę trochę wyspy, gdzie odwiedziliśmy Pancakes Rocks. Są to formacje skalne, które przez setki lat były rzeźbione przez fale i dosłownie wyglądają tak, jakby ktoś poukładał pancake'i jeden na jeden. Te skały są dość przeogromne,
super, w ogóle w parku możecie zobaczyć masę zieleni i jak te ogromne skały wyglądają, gdzie pomiędzy nimi właśnie przeplatają się fale. No i cały park w ogóle bardzo polecamy. Macie tutaj też przebitki, jak to wygląda. A po naszej podróży w Pancake Rocks ruszyliśmy do Greymouth, gdzie mieliśmy nocleg, który był bezpłatny, natomiast bardzo blisko też morza. Mieliśmy przecudowny zachód słońca. No i zmęczeni po całym dniu postanowiliśmy, że idziemy spać. Ja znów padłam całkowicie, natomiast Jędrzej się obudził w nocy, Ponieważ zaatakowało nas trzęsienie ziemi. Wyobraźcie sobie, przeżyliśmy pierwsze w życiu trzęsienie ziemi, które miało swoje epicentrum około 10 km od nas. Pomimo głęboko w oceanie, pomimo tego jednak było odczuwalne. Nasze auto wstrząsnęło się w lewo, w prawo. Nie wiem, czy inni obozowicze się obudzili, gdyż nikt nie panikował, nikt nie uciekał. Co ciekawe, zaraz po tym zdarzeniu dostaliśmy na telefony powiadomienie o tym, że znajdujemy się w terenie zagrożonym trzęsieniem ziemi i powinniśmy na siebie uważać. No, następne wstrząsy już nie były takie silne, przyszły chyba jeszcze jeden czy dwa. Znowu wstrząsnęło trochę autem, ale to tyle. Nic groźnego się nie stało, ale na pewno ciekawe przeżycie. A więc z kolejnego dnia zjedliśmy rano śniadanie i ruszyliśmy dalej, by odwiedzić kolejny punkt, a było to... Rzeka Hokitika Gorge. Jest to naprawdę jeden z cudów świata. Tak jak widzicie na tych zdjęciach, to nie są przerobione kolory, ona jest naprawdę tak błękitna. Początkowo aż nie mogłam uwierzyć, że to jest realne, ale tak naprawdę wszystko jest za sprawą wapiennych skał, które są położone właśnie na dnie i ta woda daje takie refleksy. Ponadto jest ona bardzo czysta, ponieważ jest to woda polodowcowa. No i po prostu tak jak widzicie, no moje serducho ujęło jak najbardziej i spędziliśmy tam strasznie dużo czasu robiąc zdjęcia i nagrania, ponieważ chcieliśmy zachować jak najwięcej wspomnień. Natomiast dalej ruszyliśmy zobaczyć jedną z najpopularniejszych gór lodowcowych o nazwie Mount Cook. Następnie zajechaliśmy do miejscowości Fox Glacier. Jest to miejscowość znana z tego, że w pobliżu jest bardzo dużo baz helikopterowych, które zabierają turystów właśnie na podróż, na wyprawę po lodowcach. Natomiast my z tego nie skorzystaliśmy. Takie podróże kosztują kilkaset dolarów, to nie na naszą kieszeń. Natomiast w tym miejscu, dosłownie 15 minut drogi z tej miejscowości, jest tak zwane jezioro Mateson, które słynie z tego, że jest prawdopodobnie najlepszym punktem widokowym na dwie najwyższe góry Nowej Zelandii, czyli Mount Cook i Mount Tasman. Tak jak widzicie na zdjęciu, tutaj jesteśmy częścią pocztówki z tymi dwiema górami. Taki punkt widokowy jest przygotowany przez Park Narodowy, natomiast pół godziny spacerem dalej docieramy nad samo jezioro, które daje możliwość zrobienia takich zdjęć. Jest to chyba właśnie, tak jak wspominałem, najlepszy punkt do robienia zdjęć, gdyż mamy dwie najwyższe góry Nowej Zelandii oraz dwie te same góry w odbiciu jeziora. Po odwiedzonym jeziorze ruszyliśmy dalej w drogę, ponieważ czas nas gonił, a dni są dość krótkie w kwietniu, a noce naprawdę bardzo zimne i zimne, więc ruszyliśmy nie zwlekając w drodze ku Wanace. Po drodze odwiedziliśmy też przepiękne dwa wodospady. Tutaj macie przebitki, nie mamy zbyt wielu nagrań, ponieważ są takie małe, strasznie gryzące muszki, żadne spreje na nie nie działają, więc wszędzie szybko tylko wskoczyliśmy, zrobiliśmy parę zdjęć i uciekaliśmy, zanim nas całkowicie zjadły. Sama Wanaka jest dość małym miastem. Słynie bardzo z popularnego drzewa, które jest tak jakby rosnące na samym jeziorze. Akurat gdy my tam dotarliśmy, jezioro trochę wyschło i tak jak widzicie na zdjęciu, widać skały, widać, że ono nie jest w samym jeziorze, tylko jednak jest przygruntowane. Sama Wanaka dla mnie osobiście była dość mało interesująca, ponieważ złapałam wtedy wirus, odwiedziłam aptekę, no i większość czasu spędzałam jednak w samochodzie. Z samej Wanaki ruszyliśmy dalej do Queenstown, gdzie spędziliśmy kilka dni. A kilka dni spędziliśmy w Queenstown tylko dlatego, że dalszą drogę zablokował nam
ulewy tak ulewny naprawdę. deszcz. No i plus moja rozwijająca się choroba. Tak, Więc spędziliśmy tam łącznie 2 czy 3? 3 noce. 3 noce. Na kempingu płatnym. No skoro tak mieliśmy tam spędzić czas, no to chociaż mieliśmy możliwość wzięcia ciepłego prysznica, zrobienia prania, ugotowania w zamkniętej kuchni, a nie w bagażniku samochodu. Ale tak jak mówię, 3 dni lało. Jedyne co w Queenstown odwiedziliśmy to w pobliżu 1 czy 2 szlaki piesze, ale też w deszczu, więc no, to nie było to, co chcielibyśmy będąc tam zwiedzić. Queenstown natomiast bardzo przypomina nam polskie Zakopane. Jest to stolica gór na południowej wyspie Nowej Zelandii. Jest tam masa atrakcji płatnych, bardzo dużo szlaków pieszych, rowerowych. Jest góra, na którą można wjechać gondolą, stąd podobno rozpościerają się piękne widoki. Myśmy tego nie doświadczyli z powodu deszczu. Jest bardzo dużo kawiarni, restauracji, także jest co robić na pewno. Clay Cliffs, czyli górach, na takich bardzo ostrych szczytach tak naprawdę, jak zobaczycie na zdjęciach, zrobionych z gliny. To też było dosyć niesamowite. Całość, ta formacja tych skał, gór bardzo przypomina jakieś straszne skaliste zamczysko przez te ostre szczyty gór. Jest to też kolejne miejsce dosyć popularne ze względu na swój charakterystyczny wygląd, wykorzystywane w hollywoodzkich filmach. Następnie przejechaliśmy przez Lake Pukaki. Jest to jedno z najczystszych jezior. Błękitne, ogromne i bardzo czyste. Natomiast pogoda, którą mieliśmy, nie dopisała nam i niestety nie zyskaliśmy ani dobrych nagrań, ani wideo. Natomiast zajechaliśmy do pięknej, malowniczej osady, gdzie zatrzymaliśmy się naszym campervanem i spędziliśmy tam ponownie 2 czy 3 noce, podróżując i zwiedzając. Tutaj macie właśnie te nagrania, które udało nam się zebrać. Jak mieszkając u podnóża Mount Cook, czyli najwyższej góry na Nowej Zelandii, mieliśmy dostęp do wielu wspaniałych szlaków górskich. Dużo z nich było 4, 5, 6 godzinnymi szlakami, na które się nie wybraliśmy. Nie mamy aż takiego dużego doświadczenia górskiego. Wybraliśmy raczej te krótsze, ale nadal bardzo malownicze, bardzo dobrze zadbane. Z toaletami po drodze. Tutaj macie widok na to, co udało nam się zobaczyć. Jest tutaj też także przebitka na kawałek góry lodowej, która się roztopiła i pływa po jeziorze. Wygląda jak okręt. Z Mount Cook ruszyliśmy na Lake Tekapo. Kolejne bardzo malownicze, piękne jezioro, gdzie pogoda zaczęła nam dopisywać. W końcu otrzymaliśmy kilka promieni słonecznych. W końcu w ciągu dnia mieliśmy około 14-17 stopni, nocą nadal było 5. Natomiast bardzo podobała mi się ta miejscowość. Skorzystaliśmy z gorących źródeł, gdzie mogliśmy się ogrzać w ciągu dnia. Była to jedna z bardzo przyjemnych chwil, ponieważ było dość zimno, tym bardziej nocą śpiąc w aucie. Natomiast bardzo byłam też szczęśliwa, ponieważ udało mi się znaleźć troszkę łubinów. Lake Tekapo znany jest również z tego, że na terenie tego miasta jest tak zwany rezerwat ciemnego nieba, czyli obszar uznany przez astronomów jako jeden z lepszych miejsc do fotografowania nocnego nieba, fotografowania gwiazd, z tego względu, że nie ma tam, jak doczytaliśmy, zanieczyszczeń światłem nienaturalnym, czyli wytworzonym przez człowieka. Tak jak Jędrzej wspomniał, Tekapo jest jednym z najlepszych miejsc do robienia zdjęć. Dlatego skorzystaliśmy również z tej możliwości i spróbowaliśmy złapać kilka dobrych fotek przy właśnie jednej z najpopularniejszych kapliczek, gdzie efekty oczywiście widzicie teraz. Lake Tekapo było naszym ostatnim w trasie miejscem postojowym. Po drodze zatrzymaliśmy się jedynie na trochę mniej odwiedzaną przez turystów górę Mount Sunday. Góra ta była wykorzystywana we Władcy Pierścieni jako
firmowe Edoras. Prosty szlak, żeby do niej dotrzeć. Niestety trzeba trochę przejechać żwirową drogą, więc nie każde auto tam dotrze. Natomiast już na miejscu około godziny, żeby wejść na sam szczyt i zejść z powrotem na parking. Piękne widoki w każdą stronę na rozległe doliny i pobliskie góry. Natomiast z Mount Sunday wróciliśmy prosto do Christchurch, gdzie mieliśmy ostatni nocleg. W samym Christchurch spędziliśmy tak naprawdę pół dnia na zwiedzanie miasta. Odwiedziliśmy bardzo piękny, rozległy ogród botaniczny. Chcieliśmy odwiedzić również muzeum, ale akurat było w remoncie. Natomiast wieczorem byliśmy w niewielkiej galerii sztuki. Kilka obrazów, wiecie jak to galeria sztuki wygląda. Miasto ładne, ale w zasadzie niczym nas większym nie zaskoczyło. Parę kawiarni, kilka restauracji. No nie Było mieliśmy zimno. też zbyt dużo czasu, ponieważ kolejnego dnia musieliśmy wysprzątać całe auto, odkurzyć, umyć i oddać. Więc też dosłownie w ostatnich minutach Tak, staraliśmy wszystko trochę zrobić. pokręciliśmy się po mieście, żeby znaleźć myjnię samochodową I tyle. i tyle. Natomiast tak jak obiecaliśmy, teraz opowiemy troszeczkę o plusach, minusach z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o podróże campervanem. A więc zaczynamy od plusów. Podróżowanie campervanem daje nam dużą elastyczność w wyborze tras, przejazdu, w wyborze miejsc noclegowych. Dzięki temu możemy również odkrywać mniej znane miejsca poza szlakami turystycznymi. Nie jesteśmy uzależnieni od żadnego pociągu, autobusów, zatrzymujemy się tam, gdzie chcemy i kiedy chcemy. Łóżko i kuchnię mamy zawsze pod ręką, możemy się rozpakować, zdrzemnąć, przygotować obiad, nie ma problemu, nie musimy szukać żadnej restauracji czy hotelu. Nasze noclegi są zawsze blisko natury, na wyciągnięcie ręki mamy wodospady, jeziora, ocean, plaże, co tylko chcemy. Mniej płacimy za noclegi, postój w caravan parkach często jest darmowy, czasami płacimy $10-15 za noc, nie tak jak w przypadku hoteli, nawet 100-150 za nocleg. No i nie musimy się stresować i szukać z dnia na dzień noclegów, czy zdążymy tam dojechać przed check-inem, czy zdążymy dojechać po check-outie i tak dalej. Także zatrzymujemy się gdzie chcemy i kiedy chcemy. Natomiast z minusów, jednym z takich większych, myślę, że są warunki pogodowe. Bo jesteście od nich tak naprawdę uzależnieni, jeżeli chodzi o same nocowanie, komfort snu czy gotowanie. Toalety często są na zewnątrz i wstając w nocy, gdzie jest 5 stopni, spod ciepłej kołderki trzeba się ubrać i wyjść na dwór i skorzystać z tej toalety. Więc przy 5 stopniach nie było to zbyt wielką przyjemnością. Jeżeli chodzi o sam samochód, zależy też jaki otrzymacie, ponieważ mogą zdarzyć się problemy techniczne. My na przykład mieliśmy dwukrotnie problem z klockami hamulcowymi, gdzie strasznie zaczęło się dymić, ale jakoś udało nam się to naprawić. Macie mniejsze możliwości też o dbanie o higienę, ponieważ nie zawsze macie prysznic dostępny. W sumie nie zawsze. My w naszym aucie po prostu w ogóle nie mieliśmy prysznica. Inną opcją skorzystania z takiego prysznica jest właśnie płatny camping, baseny. Tak, to jest dość popularne, zdziwiliśmy się. Natomiast możecie kupić bilet na basen i skorzystać właśnie z prysznica, który jest w basenie. Znaczy przed skorzystaniem z basenu może. Powiedzmy tak. No i oczywiście na stacjach są również dostępne płatne baseny. Jest również mała przestrzeń, ponieważ no, tak jak może widzieliście nasze auto, tak właśnie wygląda cała przestrzeń i w niej się żyjecie i odnajdujecie. No i też jednym z minusów, co warto podkreślić, jeżeli będziecie wypożyczać, bo my dopiero w ostatniej chwili się zorientowaliśmy, jeżeli będziecie wypożyczać z tej samej firmy co my, musicie umyć auto i musicie je odkurzyć, bo inaczej nałożą na Was kary, więc na to trzeba zdecydowanie wziąć też poprawkę czasową. No i teraz przechodzimy do kosztów, bo pewnie też jesteście zainteresowani, jak wyglądają koszty takiej podróży, jak się odnieść do niej. A więc mamy wypisane punkt po punkcie, no i Jędrzej tutaj może Wam przedstawi. Pierwsze mamy auto. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, auto musiało posiadać łóżko, minimalne wyposażenie do gotowania. Ceny najmniejszych campervanów rozpoczynały się od około $50 australijskich za dzień i wzrastały do nawet kilkuset dolarów dziennie, w zależności od udogodnień, jakie
jakie nam dawały. Nasz camper van za 2 tygodnie wyniósł nas 1930 australijskich dolarów. Był to najprostsza dostępna wersja, wzięliśmy jednak dodatkowe ubezpieczenie Oraz opcję self-contain, gdzie mieliśmy kibelek, którego w razie W mogliśmy korzystać, ale tak naprawdę dawało nam to możliwość zatrzymywania się na bezpłatnych postojach kamperach. Dodatkowo przejechaliśmy ponad 2000 km, co wyniosło nas 600 dolarów nowozelandzkich za paliwo. Same loty, tak jak Jędrzej wcześniej wspomniał, wyniosły troszkę więcej niż 500 dolarów. Wyniosło to nas za 2 osoby 1328 dolarów australijskich. W 2 strony oczywiście. Noclegi, tak jak wspomnieliśmy, często były bezpłatne, czasami płatne. Ceny wahały się bardzo. Jeżeli zastanawiacie się, jak odnaleźć takie w ogóle postoje i skąd wiedzieć o cenach, na naszej stronie znajdziecie właśnie aplikacje, o których my pisaliśmy, z których korzystaliśmy. Za same noclegi przez cały pobyt na 2 osoby wydaliśmy 255 dolarów nowozelandzkich. Okej, jedzenie. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to zaopatrywaliśmy się w marketach. Za całe jedzenie, picie, jakieś przekąski, łączny koszt wyniósł nas 500 dolarów nowozelandzkich. I na koniec koszty atrakcji. Największą atrakcją Nowej Zelandii jest oczywiście natura. Natura jest na szczęście za darmo, także korzystajcie ile możecie. Jedynymi atrakcjami, za które my zapłaciliśmy, to były gorące źródła w Lake Tekapo oraz baseny w Greymouth i w Christchurch. Ale oczywiście droga wolna, Nowa Zelandia, miasta Nowej Zelandii proponują masę różnych atrakcji, skoki na bungee, loty helikopterami, skoki spadochronami, także możecie wybierać co tylko chcecie, wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponujecie i ile macie na to czasu. Tak, dokładnie, więc dla nas Nowa Zelandia myślę, że pozostanie na długo w pamięci. Było to super doświadczenie, pomimo paru drobnych jakichś tam problemów, to jednak super przygoda, jednak natura, którą warto odwiedzić. Cóż, jeszcze raz na dole macie wszystkie linki, jeżeli chcielibyście doczytać czegoś więcej. Jeżeli macie oczywiście jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie do nas bezpośrednio lub w komentarzach, zdecydowanie Wam odpowiemy. Tak, dziękujemy, że byliście z nami, że przeżyliście nasze wspomnienia, dziękujemy Wam, że mogliśmy Wam przedstawić nasze wspomnienia, raz jeszcze wrócić pamięcią do pięknych chwil na Nowej Zelandii. Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.